Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Trzeba powiedzieć rzecz wyjściową, prostą, że działo się to rzeczywiście w zimie, a sytuacja jest sytuacją historyczną. To miało miejsce w Cichiniczach, to byli prawdziwi ludzie. Bohaterka była prawdziwą osobą, która przeżyła wojnę i potem wyszła za mąż za ambasadora Romera w Japonii i zmarła w 67, jeśli nie mylę, roku. Moim obowiązkiem było być wiernym tej sytuacji, że miało to miejsce w styczniu, ale też i było to dla mnie bardzo bliskie, ponieważ śnieg pokrywa wszystko. Nie widać cierpienia ziemi w zimie. Wszystko to, co jest rozbite, zajeżdżone, stratowane, tego nie widać. Zima posiada jedną cudowną swoją właściwość, że przydaje, tak jak owe ikonie, złote kreski, które stanowią o innej obecności, tak samo przydaje temu obrazowi rzecz niebywale istotną. Jest zawieszeniem pomiędzy jesienią a wiosną. Głównie tu chodzi nie tyle o barwy, ale w takim znaczeniu naczelnym, symbolicznym to jest problem drzwi. To się mieści w tytule Wrota Europy, ale który nieustannie się w tym filmie pojawia i otwiera. To są problem drzwi, wejść, tego, co jest zamykaniem, otwieraniem, wyważeniem drzwi i wszystkiego, co jest finałem. I w finale to jest spotkanie z drzwiami, które są wyważone i otwarte na przestrzał. Wszystkie wejścia, które nabierają, na początku jest to wejście jakby naturalne, wynikające z inscenizacji, z wyjątkiem wejścia przez wrota, które są strzeżone, wrota wjazdowe. Potem jest wejście naturalne do domu, ale potem każde wejście, wyjście kogoś, czegoś, zamknięcie i spróbowanie zaryglowania drzwi, zamykania drzwi, zamykania okien, wszystko to ma tutaj ogromne po prostu znaczenie, które ma taką strunę symboliczną, na którą jest budowana cała inscenizacja, scenografia i w końcu sfinalizowana obrazem finałowym. I tym, co jest najbardziej istotne, to są jeszcze jedne drzwi. To są drzwi, które są w niej, w Zosi, która patrzy na to, co widzi. Tu dla niej się otwiera. Ono chodzi w przestrzenie, które już są dla nas nieznane, które się zamykają końcem filmu. Tutaj to staje się symboliczne przez to, że jest elementem konstrukcji, że stanowi budulec konstrukcyjny, że na tym się zasadzają elementy strukturalne i kompozycyjne. Jeżeli jest sytuacja taka, że kamera nas słucha, to nie ma żadnych problemów. Trzeba tylko wiedzieć, co trzeba po prostu robić. Tak, można fotografować bieg w bieli. I można znaleźć to, co można by nazwać w cudzysłowie, co jest czernią, która oczekuje tylko, żeby wejść w ten cały świat bieli. Mówię o czerni jako pojęciu, a nie jako o plamie kompozycyjnej, o figurze kompozycyjnej ewentualnie.
To jest tak, jeżeli się rozumie, że fotografuje się niewidzialne, to widzialne nas słucha i daje z siebie to, co jest możliwe. Jaka jest głębokość bieli? W jakich sytuacjach jest tylko powierzchnią? I czy to jest początek, czy koniec? Ja to mogę przetransponować, tę figurę, którą tutaj przytoczyłem, do swojego filmu. Bo czy to jest początek, czy to jest koniec? Czy to jest otwarcie, czy to jest przykrycie czegoś? Pięknie jest stawiać sobie takie problemy, takie pytania i w pracy, nawet w najtrudniejszych warunkach, znajdywać odpowiedzi. A jeszcze wspaniale jest, że ktoś może czytać naszą wypowiedź i myśleć samodzielnie, wysnuwać własne wnioski. Trudno tu nie mówić o tym po prostu, co jest przyjazną mi materią, tak mówię, przyjaznym obrazem materii. A w wypadku Zosi jest jeszcze co innego, że to, że ona ogląda przecież w sekwencji filmowej po raz pierwszy coś, o czym nie miała pojęcia, że ma miejsce na świecie, dzieje się poprzez tło kryształów, które są z innego czasu, to znaczy z innego obrazu świata, który podlega innym prawom. To są kryształki, ale to nie jest ozdobnik barokowy. Tu są prawa fizyczne, które należą do innego obrazu materii. A to jest jej wyobrażenie o tym, co się dzieje między ludźmi, co jej nie mogło przyjść do głowy, że się staje. To jest spotkanie dwóch zupełnie różnych światów, świata wewnętrznego, który nagle doznaje szoku i czegoś, co jest i będzie. Штаны сшить сумеешь? Spodnie uszyć potrafisz? Spodnie. Spodnie. Понимаешь? Rozumiesz? Такие же, но красные, понимаешь? Takie same, czerwone. Rozumiesz? Są dwa powody. Pierwszy to jest powód, że tego typu znaczenia są znane po jednej i po drugiej stronie, rozmaite użyte. O tym wie Zosia, ale również wie bolszewik, Anczew. To nie to znaczy on wie. On wie. On to rozwija nawet. A wiesz, siostro, Trochę się przechwalając, a trochę mówiąc ja wiem też. Ale to, 5 ramion tej gwiazdy to jak 5 co jest figurą, powinny być sobie równe, tak jak jest również szalenie pojemne. Powiemy, że to jest notacją matematyczną, dlatego, to że jest figura platońska, ale została inaczej użyta, może być figurą diabła i wiemy o tym, że jest użyta w innych celach. Jest tu zawarta podwójność, kolor czerwony po prostu podwójność użycia tych samych elementów do różnych celów. Nasze rozumienie na ten temat w pewnej warstwie może być takie same i służyć kompletnie innym po prostu sytuacjom. piękne, rozumiesz? Sam pentagram jest tym pojęciem. A poza tym w sensie strukturalnym to jest informacja, wiadomo, że to jest Anczew. Nasza sprawa to dać To szczęście. nie jest człowiek, który nie wie, jak się po prostu je zupę, czy do czego służy mała łyżeczka, czy coś, jakieś prymitywne pojęcia o tym, kto i co jest bolszewikiem. Trafisz Prawda? równo narysować? To jest inaczej, to jest o piętro wyżej od komplikacji pewnej, która jest zadana jako makieta, że przez to mamy coś rozumieć. To nie tak. A temu oczywiście towarzyszą zupełnie inne działania, bo to, co się dzieje z Irą, to ona jest przeobleczona w czerwień. Szybko się uczysz. Ale to nie Niemczech to robi tłuszcza. Ale czerwień pozostaje. 14? Bo przecież ona jest czerwona, prawda? Powiedziałem idź do diabła. I również jest czerwień, czerwienią Czerwonego Krzyża. Kto chce herbatę? Chodź tu, pomóż mi. Ja mam tu
swoje określenie na to, że scenografowie powołują do życia raz jeszcze rzeczywistość za pomocą układów architektonicznych i przedmiotów. Jeszcze na tę chwilę, jeszcze, które dotyczą filmu. A potem te wszystkie elementy się rozsypują jeszcze raz po świecie i nigdy się już nie spotkają. To powołanie do życia w rękach ludzi, którzy posiadają talent, jest czymś wspaniałym, ponieważ mamy obecność w czasie polegającą na tym, że wchodzimy i czujemy, że to jest ze sobą zharmonizowane, że są rzeczy nie przeciwko sobie skierowane, że to są wszystko wnętrza, przedmioty, kostiumy, które są nie powrotem, ale jeszcze raz powołaniem do życia tego czasu przez bohaterów filmowych. Ja sobie zdałem sprawę później, z pierwszej części Zwierciadła. Klnę się tu na wszystko, co mi jest drogie. Nie myślałem. Ale to, że za nie mówiła i że to, że uczy się przez studium, bo ja o tym słyszałem, chodzi o echo, tylko słyszałem, że tak się leczy. Tylko gdzieś po opowieściach mi mówiono. Okazuje się niesłychanie nośną sceną i okazuje się czymś niesłychanie ważnym, że w momencie, że chciała powiedzieć coś, co jest może najbardziej straszne, za nie mówiła. Tak samo jak nie jest ładnością to, że pali się ogień w sekwencji mego filmu i w tych płomieniach, w tym spopieleniu jest tam Madonna Leonarda, który płonie. No bo płonie wszystko to, co jest dziełem ducha, co jest naszym wytworem. To może być dom, to może być drewniana łyżka i to może być wizerunek Leonarda. Dla mnie to wszystko jest to samo. To jest dzieło naszych rąk ludzkich, dzieło naszego umysłu. Jest zbrodnią tak samo jak się pali coś, co po prostu niczym nie jest, tylko tak zwanym zwykłym przedmiotem. I tak samo jest zbrodnią jak się pali wizerunek, który przypomina nam o tym, kim był Leonardo. W końcowej scenie filmu podbiega Zosia. Wpierw widzi dwór, który jest zniszczony i kompletnie obrabowany. I widzi otwarte również wrota do tego dworu, drzwi wejściowe. A potem następuje krok do przodu, w bliższym planie już. I Witek Sołotnicki zaproponował i wiedział o tym, że następne ujęcie będzie bliski plan czerni drzwi. I wiedział o tym, że tam będzie słychać wiatr i będzie szczęk szkła, które spadło. I ona wchodzi w mrok, a jest w plenerze. Jest zmiana pomiędzy pierwszym wizerunkiem, jak się zaczyna ujęcie, i potem daje jeden krok, drugi do przodu i niejako wchodzi intencjonalnie w ten mrok, który jest mrokiem drzwi, które są odległe. I to wymyślił Witek. Ale to może wymyślić człowiek, który jest bardzo utalentowany, który ma słuch i rozumie, co chcemy opowiedzieć i w jaki sposób się formuje obraz. Bo to jest najwyższa szkoła jazdy. Że pokonuje się odległość i jest takie spotkanie w montażu. Intencjonalnie nadchodzi w ten mrok, który jest odległy. Teraz jak powstaje taki pomysł? Witek mówi, słuchaj, zróbmy to. Mamy tam drzwi i ja chciałem, żeby to było takie wejście. I teraz nie ma dyskusji, bo ja to rozumiem wspaniale. I na tym się wszystko kończy. Nie ma nic. Są dyspozycje, jak to zrobić tylko. Cała wiedza na ten temat jest jakby między wierszami.